Ten album został nagrany w czasach, gdy swoje triumfy święcił doom metal. Może i teraz trochę trąci myszką, ale jest zapisem historii i emocji, które teraz możemy sobie przypomnieć. Jest taką stopklatką w czasie. A albumem tym jest Cemetery of Scream Melancholy. Cemetery of Scream powstają w 1993 roku w Krakowie. Założycielami byli Marcin Piwowarczyk gitara oraz Grzegorz Książek perkusja, do których dołącza Marcin Kotaś na wokal oraz Jacek Królik na bas. Wykonują muzykę gothic metalową z wpływami doom metalu. Pierwsze ich demo to była kaseta Someone wydana dla Krun Records, a w 1995 wydają płytę Melancholy dla tej samej wytwórni. Ich muzyka oparta jest głównie o ciężkie walcowate riffy, ciekawe solówki, dużą ilość samplerów oraz głęboki growl. Te wszystkie składowe powodują mglistą, przygnębiającą atmosferę. Pamiętam, jak za mało lata siadałem w wygodnym fotelu i patrzyłem na krople deszczu tańczące na szybie. Bardzo przyjemnie mi się wtedy zasypiało. Wiem, że to może głupio brzmieć, ale ich muzyka naprawdę pasuje do zasypiania. Dominującym wokalem na albumie, jak już wspomniałem, jest głęboki growl Marcina Kotasia. Pojawiają się również melorecytacje, szepty, a czasem nawet czysty śpiew, tak męski, jak i żeński, który to wykonała siostra Marcina. Jeżeli chodzi o bas, jest on słyszalny, a w momentach spokojniejszych nawet wysuwa się na pierwszy plan. Należy też zwrócić uwagę na klawisze, są one wysunięte do przodu, dodając płycie emocji i nie bójmy się tego powiedzieć wzruszeń. Są traktowane na równi z gitarami, kreując ten depresyjno-mglisty klimat pełen nostalgii. Album jest przesiąknięty klimatem gotycko-dumowym, zagranym w średnich tempach, a potężne ambientowe syntezatory powodują, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej nastrojowych albumów historii. Powiedziałbym, że płyta jest bardzo polska, tak pod względem klimatu, jak i muzyki na niej zawartej. Mroku płycie dodaje również brzmienie, które jest przybrudzone, a któremu daleko jednak do doskonałości. Jednak słuchając tych dźwięków widzę opuszczone miejsca, gdzie deszcz bez przerwy siąpi, a drogi, które są piaszczyste, zamieniają się w nieprzejezdną breję. Między utworami występują również klawiszowe, bardzo orkiestracyjne interludia, które dają nam choć przez chwilę odpocząć od mięsistego growlu. Teksty zaś są depresyjne, a jak kiedyś mawiano, z lekką nutką dekadencji. Wydaje mi się, że dość dużą wadą albumu jest jego czas trwania, to 70 minut. Wiele osób może on znużyć. Jeżeli by skrócić długość trwania do 45 minut, byłoby zdecydowanie lepiej. A tak to jest on trochę przegadany. Tak czy siak jest to bardzo dobry album, a słuchając go od czasu do czasu może nam przynieść bardzo dużo muzycznych przeżyć. Nadszedł czas, by posłuchać fragmentów tej dżdżystej płyty. Na początek proponuję prolog, który zresztą jest zespolony z epilogiem, fragmentem wiersza Leopolda Staffa pod tytułem Deszcz jesienny. I muszę wam się przyznać, że dla mnie jest to najlepsze intro i outro wszechczasów. Ten fortepian oraz flet, który imituje padający deszcz, melorecytacja, za każdym razem powodują, że ciarki mi idą po plecach. I gwarantuję wam, usłyszycie ten utwór i do końca życia nie zapomnicie. O szyby deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednakie, miarowe, niezmienne. Dżdżu krople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Tytułowy kawałek Melancholy rozpoczyna się rozmytymi pejzażami klawiszowymi, do których po jakimś czasie dołączają klasyczne riffy doomowe oraz głęboki growl. Klawisze zresztą cały czas są słyszalne w utworze, a melodie są całkiem ciekawe, wygrywane przez gitary prowadzące. Tekst zaś nawiązuje do potępienia oraz ludzkich sumień. Jednak każdy musi go zinterpretować sobie we własny sposób. Apocalyptic Visions Part 2 to pianino oraz płaczące gitary, którym towarzyszy melorecytacja. Syntezatory zaś mają brzmienie organów kościelnych, co brzmi monumentalnie, ale bardzo przygnębiająco. Tekst zaś mówi, że gdy niebo zapłonie kolorem purpury, a ziemia zadrży, on wzniesie się wysoko lub spadnie, ale gdzie? Nie pytaj.
Na zakończenie proponuję utwór Anxiety, do którego zresztą został zrealizowany teledysk. Kawałek dość długo się rozwija, a w kulminacyjnym momencie mamy nawet sporą dawkę czadu, w którym występuje growl, męski i żeński zwykły głos, więc jest to całkiem ciekawe. Jeżeli chodzi o tekst, mówi on o strzępkach życia ukrytych gdzieś w dłoniach oraz o poszukiwaniu zagubionej nadziei. Laughing devil disappearing in a cloud of smoke. Spider web. Life is running away against the sunlight of day. Dinner threads in my hands. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę tego depresyjnego dzieła. To wydanie jest pierwszym biciem albumu Scrun Records z 1995 roku. Muszę przyznać, że okładka genialnie odzwierciedla zawartość albumu i bardzo mi się podoba. Występuje na niej zamglone, wręcz surrealistyczne zdjęcie kościoła w parkowej scenerii w tonacji przytłumionej zieleni. Atmosfera fotki jest autentycznie przygnębiająca i skłaniająca do zadumy. Klimat jest wręcz XIX-wiecznego malarstwa, przedstawiający jakieś zapomniane miasteczko w ciężki, chłodny poranek. Coś wspaniałego. Po lewej na górze logo Cemetery of Scream, na dole wybijający się na żółto tytuł albumu. Wkładka jest podzielona na 3 łamy. Z jednej strony na tle tonacji zielonej podano producentów, gdzie album został nagrany i kiedy, podziękowania i kontakt do zespołu. Na następnym łamie tytuły utworów oraz skład nagrywający. Na płycie CD w stosunku do kasety jest jeden dodatkowy utwór. Na drugiej stronie na szarym tle wydrukowano teksty utworów oraz zamieszczono logo wydawcy Scrun Records. Na płycie CD wydrukowano okładkę oraz logo zespołu, tytuł albumu, tytuły utworów oraz logo wydawcy. Na stronie zamykającej pudełko w tonacji różniącej się od okładki, bo jakiejś żółto-zielonkawej, umieszczono nazwę zespołu, tytuł albumu, tytuły utworów oraz logo wydawcy. Melancholy to pozycja już kultowa i kwintesencja doom gothic metalowego grania połowy lat 90. XX wieku. Album wywindował zespół do czołówki kapel grających w tym stylu. Chciałem tę płytę Wam przedstawić, ponieważ uważam, że jest ona dużym kawałkiem dziedzictwa naszego polskiego podwórka metalowego. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!